Pakiet antyblackoutowny ma pogodzić źródła odnawialne z operatorem w Polsce. Gigant samochodowy apeluje o oddech w transformacji energetycznej. Arabia podsyca wojnę cenową, bijąc w budżet rosyjski. Jest 7 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Cios naftowy bije w Rosję. Wojna cenowa trwa. Arabia Saudyjska na dobre weszła na ścieżkę wojny cenowej na rynku ropy. Na nowym wzroście podaży znów ucierpi Rosja, która musi rewidować budżet przez taniejącą baryłkę. Co się właściwie stało? Spotkanie państw kartelu naftowego OPEC zakończyło się pełną zgodą w sprawie dalszego luzowania cięć wydobycia, które miały podnosić cenę baryłki ropy. Polityka na październik zakłada dalsze zwiększanie podaży ropy o 1,66 milionów baryłek dziennie. Warto przypomnieć, że kraje OPEC wraz z 12 producentami spoza tej organizacji zawarły porozumienie zwane OPEC Plus o skoordynowanym cięciu wydobycia ropy w celu podniesienia jej ceny. Obrady 8 producentów kartelu OPEC z 7 września trwały zaledwie 10 minut i zakończyły się jednogłośnym poparciem nowych cięć. Skala zwiększenia podaży jest większa od prognoz Reutersa, który spodziewał się wzrostu o 1,33 miliony baryłek. Natomiast luzowanie cięć w całym OPEC Plus ruszyło w kwietniu, od kiedy podaż wzrosła o 2,5 miliona baryłek. Obowiązują tam nadal cięcia o 2 miliony baryłek do końca 2026 roku. Warto przypomnieć, że Rosjanie nie należą do OPEC, który podjął jednogłośną decyzję. Za tym rozstrzygnięciem może stać polityka Arabii Saudyjskiej, która nie chce już podnosić ceny ropy, ale raczej walczyć o rynek z konkurencją jak Rosja. Dlaczego to jest ważne? Do tej pory cena ropy naftowej utrzymywała się w okolicach $66 za Brent. To było mniej od $77 zanotowanych w apogeum kilkudniowej wojny Izraela z Iranem, ale więcej od $60 zanotowanych po pierwszej fali cięć. Nowe luzowanie porozumienia naftowego OPEC Plus może znów obniżyć ropę w okolice $60 za baryłkę. To zagrożenie dla budżetów petrostates, czyli krajów uzależnionych od sprzedaży nafty jak Rosja. Budżet rosyjski ma być po raz kolejny w tym roku rewidowany we wrześniu ze względu na wzrost deficytu wywołany dotychczasowym spadkiem cen ropy. Dalsza obniżka wartości baryłki zmusi Rosjan do dalszych cięć w budżecie. To w połączeniu z kryzysem paliwowym wywołanym coraz liczniejszymi i skuteczniejszymi atakami Ukrainy na rosyjską infrastrukturę naftową może zwiększyć presję na Kreml, aby zakończył agresję nad Dnieprem. Co więcej, spadek cen ropy tworzy przestrzeń do bezpiecznej polityki sankcji Zachodu na ropę rosyjską, jak uderzenia dostaw do krajów trzecich, obostrzenia wobec floty widmo, podmiotów kupujących ten surowiec czy cła na towary z państw importerów. Wszystkie te środki są przedmiotem dyskusji w Unii Europejskiej i USA. Spadek cen ropy wywołany wojną cenową w OPEC Plus spowodowałby mniejsze oddziaływanie ewentualnego wzrostu wskutek blokady podaży wywołanej nowymi sankcjami. Co dalej? Źródła agencji Bloomberg przekonują, że Saudyjczycy są zdeterminowani, aby odzyskać udziały rynkowe utracone wskutek cięć wydobycia, których nie przestrzegali niektórzy uczestnicy porozumienia OPEC+, w tym Rosja, Kazachstan i Irak. Większa podaż możliwa dzięki luzowaniu cięć pozwala Saudyjczykom zrekompensować spadek przychodów na tańszej ropie dzięki większemu wolumenowi eksportu. Jest to szczególnie istotne wobec uderzenia sankcji Zachodu w dostawy ropy z Rosji do Indii, tworzącego miejsce na dostawy z Arabii. Istotnym sygnałem byłyby obniżki cen oferowane przez Saudyjczyków w październiku, których spodziewa się już teraz część rynku. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Wiatraki na horyzoncie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy na to, że rozporządzenie ułatwiające budowę lądowych farm wiatrowych w Polsce trafi w ciągu tygodnia do uzgodnień międzyresortowych. To sposób na ominięcie weta prezydenta, który nie uwzględnia zmniejszenia odległości wiatraków od zabudowań. Kompromis zapasowy. Minister energii Miłosz Motyka mówił na konferencji prasowej z 5 września, że nowa ustawa o zapasach ropy, gazu i paliw zawiera zapis o obowiązku dostępności rezerw gazowych w 40, a nie 50 dni, a zatem zniknie zarzut wobec niej z weta prezydenckiego. Akt proponuje wzrost roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i wolumenu zapasów pod jej kontrolą. Pakiet antyblackoutowny.
Ministerstwo Energii oraz polskie sieci elektroenergetyczne przedstawią 8 września szczegółowe założenia tzw. pakietu antyblackoutovego. To zestaw inicjatyw legislacyjnych zwiększających odporność systemu elektroenergetycznego na zakłócenia i umożliwiających bezpieczną transformację energetyczną. Chodzi m.in. o bardziej skoordynowane wyłączanie OZE. Blokada Sejmu. Aktywiści ostatniego pokolenia planują zorganizować miasteczko namiotowe 28 września pod Sejmem RP. Obozowisko pod Sejmem stanie się dla nas społecznością oporu, zarzewiem kolejnych akcji i inicjatyw. Nie damy się zignorować. Okupacja budynku politycznego, blokada drogi, kontestowanie polityków, farba na budynku rządowym. Tutaj wszystko jest możliwe, piszą aktywiści. Ostatnie pokolenie postuluje przyspieszony rozwój kolei i bilet krajowy na komunikację publiczną za 50 zł w celu ochrony klimatu. Teraz wieści z Europy. Koniec na amen. Komisja Europejska opowiada się za tym, aby propozycja legislacyjna zakładająca całkowite porzucenie gazu z Rosji do końca 2027 roku stała się obowiązującym prawem. Nie jest tymczasową sankcją, lecz powinno obowiązywać także po zawarciu pokoju na Ukrainie, powiedział komisarz do spraw energii Dan Jorgensen. Propozycja legislacyjna nie wymaga jednomyślnej zgody państw członkowskich. Głosowanie ma nastąpić na szczycie ministrów odpowiedzialnych za energetykę w październiku. Układ USA-Unia. Komisarz do spraw energii Dan Jorgensen spotka się w przyszłym tygodniu z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem, by omówić ustalony plan zwiększenia zakupów surowców amerykańskich do wartości $250 miliardów rocznie. W grę wchodzi agregacja zapotrzebowania klientów europejskich, jak w czasie kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję. Oddech na wydech. Nowy szef producenta samochodów Stellantis, Antonio Filosa, wezwał Europę do elastyczności na szlaku transformacji energetycznej sektora samochodowego. Domaga się większej przychylności wobec hybryd i poluzowania standardów liczenia emisji CO2 ze względu na zagrożenie konkurencją z Chin. Jeszcze wieści ze świata. Duszenie dronami. Ataki dronów Ukrainy z minionego weekendu dosięgnęły 2 rafinerii strategicznej przepompowni na ropociągu Przyjaźń. Chodzi o rafinerię Ilski i Rjazań w Rosji, a także przepompownię w Najtopowiczach odprowadzającą paliwo z Białorusi do Rosji. Rosjanie importują paliwo białoruskie w obliczu niedoborów na własnym rynku spowodowanych atakami Ukrainy. Rajd na baterie. Nalot służb USA na fabrykę baterii Hyundai i LG Energy Solutions w Georgii doprowadził do zatrzymania 475 nielegalnych emigrantów. Około 300 z nich to obywatele Korei Południowej. Na mocy ustaleń między Stanami a Koreą zostaną przetransportowani do Seulu specjalnym samolotem. Mroczne Chiny. Wygląda na to, że straciliśmy Indię i Rosję na rzecz najczarniejszych, najmroczniejszych Chin, napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump o spotkaniu przywódców tych krajów w Pekinie. Na spotkaniu z prezydentem Polski Karolem Nawrockim jego amerykański odpowiednik sugerował dalsze działania po cłach na towary z Indii za zakup ropy z Rosji. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.